Dzień dobry ziomeczki i ziomale, witam dnia następnego, jest 10 wrzesień, a my dzisiaj wyruszamy z miejscowości Metz, w której skończyliśmy i Natalia wymyśliła, że pójdziemy tutaj odbić się, że tak powiem, do tego wejścia, do tej bramy, skąd ostatnio tutaj wracaliśmy do Polski. Wyruszamy stąd, lecimy w trasę 1400 km. Ile dzisiaj do przebycia? A tak naprawdę nie wiemy, ile kilometrów dzisiaj mamy do przebycia. Po prostu siadamy na nasze przygotowane rowery i lecimy. Zapraszamy serdecznie na odcinek. Życzymy miłego oglądania. Ujechaliśmy kilometr i już pierwsza awaria. I to poważna. Zjeżdżałem z krawężnika i pękły te tutaj obydwa trzymaki, co powinny siedzieć na tym. I jest kaplica. Co z tym zrobię? Przedłużę pasek i wezmę na siebie. Właśnie to jest tragedia. Chyba będzie potrzebne to, żeby kupić inne torby, bo podejrzewam, że ten plastik tam też pęknie, długo nie wytrzyma. Zresztą tutaj już widać chyba, że jest nadpęknięte. Tak, zgadza się, to długo nie wytrzyma. Są nowe torby zamontowane. No, rogalik też jest. I tak to wygląda. Niebieskie. Koszt takich dwóch toreb, tym razem one są mniejsze, bo mają 25 litrów i zapinania mają tutaj takie. Wygląda to na mocniejsze, facet w sklepie doradził. I jeszcze z boku, no tam z boku, no bardziej na dole mają takie jakby niby te ochraniacze. No i zobaczymy, co to da, ile coś takiego wytrzyma. Lżejszy jestem o 150 euro. Jedziemy. Powoli wyjeżdżamy z Metz, a nasza droga wygląda tak właśnie, biegnie wzdłuż kanału wodnego i nawigacja, jest to mapy CZ, sprawdza się na razie bardzo dobrze. Dokładny dystans do celu pokazuje 1302 km. Było 1307 w sumie, jak wyjeżdżaliśmy, nie było pełnych 1400, także ujechaliśmy dopiero ponad 5 km. I za jakiś czas nastąpi zatrzymanie, żeby sprawdzić sakwy, czy wszystko w porządku. I zobaczymy. Trzymajcie za nas mocno kciuki. Oczywiście jak będzie działo się coś ciekawego, to wyciągam kamerę i od razu filmujemy. Jeszcze szybki rzut oka na zawodnika z tyłu. Natalia jedzie i dzielnie się trzyma. Natalia zawsze ma jakieś przygody ze mną, tak mówi. No bo to prawda. No i przerwa po około 20 km. Patrzymy, jak się spisują torby. Jedyną tutaj wadą, która mi tak, no nie doskwiera, ale no nie jest to ciekawe, to jest właśnie ten plastik tam, który powinien się zaczepiać o tą rurkę tutaj, żeby to mocniej trzymało. On jest za krótki. Mogliby robić to dłuższe. Ja chyba bym musiał swoje torby zaprojektować, żeby to miało jakiś sens. No i tutaj na jednej dziurze tu mi się poluźniło ten taki zaczep, bo on jest na ząbki. Także to też nie jest takie super fajne, ale jak na razie działa. 20 km jest zrobione i tutaj chcieliśmy serdecznie podziękować za takie piękne pomidory od pana, gdzie żeśmy dzisiaj nocowali. Prosto z ogródka. Prosto z ogródka, dokładnie, ale nie pokazuję, gdzie nocowaliśmy, bo sobie tego gospodarz nie życzył. Ale jeszcze raz serdecznie dziękujemy za gościnę i serdecznie pozdrawiamy. Lecimy za chwilę dalej. Co tam zgubiłaś, kochana? Moja odznaka mi chciała uciec. Odznaka ukończonej trasy tutaj do Görlitz-Wacha odcinek. Bardzo ważna. No i co? To jest szukanie igły w stogu siana, bo to jest taka szpileczka. No ale ważne, że to się znalazło. No ważne, że to się znalazło. Żeby sobie nikt tutaj opony nie przebił. Którą stroną jechałaś? Gdzieś tu wpadło, wiesz? Dobra. Prawą. Niech ja rzucę sobie moim zmyślnym okiem na to. Dobra, trzeba włączyć kamerę i szukać. No. Bo kochanie gubi rzeczy po drodze. No nie znaleźliśmy tego, ale całe szczęście, że jest odznaka, że się odznaka nie straciła. Ty gdzie ty jeździsz po krzakach? Jak nagrywam
masz tu pracę równowagi. A ja zyskuję balans. I takie bywają chwile, że na trasie trzeba pchać pod górę, bo jesteśmy w górach i musimy to po prostu przejść. Jak tam zmęczenie, moja droga? Ciężko. Ciężko? Myślałam, że będzie łatwiej. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Cały czas prosta droga, żadnych górek. No prosta droga, powiedzmy, jest. Z górki. Chciałabym, żeby tak było. O, jeszcze wam za chwilę coś pokażę, bo Natalia też tutaj ma jedną rzecz do pokazania, ale to za chwilę. A chciałem wam pokazać mianowicie to. Natalii torby właśnie ocierają około. Jest groźba, że będzie przetarcie. No mamy tu moją w zapasie jedną torbę, która jeszcze jest cała, się nic nie urwało. Ale tu się już też pruje. Ale tutaj się pruje od ciężaru ta torba. Także mamo Natalii Bożeno, torba na razie próbuje nam tu zrobić psikusa, ale zobaczymy, co będzie dalej. Mamy teraz nadzieję, że za tą górką tutaj jest już tylko z górki i to przez długi czas. Mamy na liczniku 27 km. No i mamy taką właśnie tą cichą nadzieję, że tam będziemy chociaż jechać kilka kilometrów z góry, bo tutaj, jak sami widzicie, już pagórki są niezłe. No i co? Życzcie nam powodzenia. A my jeszcze chcemy znaleźć jakiś sklep, żeby jakąś bagietę przychrupczyć. Kolejna górka przed nami i trzeba się wzmocnić. A czym się wzmacniamy? RG Plus. RG+, a co to jest takiego? Coś pysznego, coś zdrowego na wspomaganie naszego tutaj organizmu. I do tego co jeszcze? Bierzemy takie witaminki, te kidsy dla dzieci. No i co z tego, że dla dzieci? Bardzo dużo jest witamin w nich. A tutaj to jest taki, można powiedzieć, naturalny Red Bull. Ale daje to fajnie. No tak jakby naturalny Red Bull, ale to jest bardzo dużo witamin i daje kopyto. Jesteśmy na jakiejś wiosce, sklep tutaj zamknięty niestety do godziny 14, ale jest jakaś taka maszyna, gdzie można kupić sobie jakąś bagietkę czy jakiegoś tam rogalika i Natalia to właśnie testuje. Zobaczymy, czy będzie Czyli co? działać. Naciskasz jakąś rzecz, jak chcesz i wrzucamy hajs. Jest? I jest. Euro 10, zgadza się. I co? Naciśnij coś jeszcze raz. Coś wydaje. To jest. I gdzie to niby? Wydaje? A, tu jest, otwarte. Proszę bardzo. I mamy coś takiego. Co tam jest w środku, ty? Takie coś. To jest z czekoladą? Dobra, to bierz gryza i mów, czy dobre. Muszę wiedzieć. Da się zjeść? W środku jest kawałki takie czekolady są. Czyli proszę Państwa, maszyna wydająca jedzenie, rogaliki we Francji, bo jakże inaczej działa. Bagietka jeszcze jest. Aha, jeszcze bagietka jest. No nie, ale taki rogalik spoko. Smacznego. Jest koło godziny 17. Szukaliśmy noclegu gdzieś po drodze. Jeden pan mówi, że ma komplet, a poza tym nie przyjmuje na jedną noc, tylko na dwie. No i udało nam się w miejscowości Nonsart, w której teraz jesteśmy, niedaleko jest jezioro, znaleźć coś takiego. Le Agora, nie wiem czy dobrze to wymawiam, Gîtes de France. Czyli to są takie jakby schroniska we Francji. No i teraz tutaj lokalna pani, która ma jakiś tutaj sklepik, właśnie gdzieś tu, porozmawiała z nami i zadzwoniła, tam wykonała 3 telefony i zaraz ktoś przyjedzie i obejrzymy sobie dzisiaj nasze mieszkanie, nasz nocleg, gdzie będziemy nocować. I ile to kosztuje? 65 euro za 2 osoby za noc. Zapraszam więc na chatę z nami. Zobaczycie jak to wygląda. Nie spodziewałem się, że to jest takie w sumie duże. Tutaj wszędzie są pokoje, ale oczywiście pokażę Wam nasz pokój. Numer 5 dzisiaj. O, witamy. Tutaj jest taka toaleta, prysznic i tutaj no nasze graty już są rozlokowane. Torby stoją. I mamy taki kącik, oto 2 łóżka do spania. Fajnie, jest ciepło, nie wieje. Za 65 euro
Myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo dobra cena. Tutaj możemy zajrzeć do innych pokoi, jak wyglądają. I jeszcze, o proszę bardzo, wprowadza rower. A tutaj ktoś tam chyba mieszka, bo tam coś wisi, chociaż może nie, może ktoś wyjechał. A co, ja nie zajrzę? Nie, ktoś tu po prostu wyjechał i tak zostało. A ci nawet telewizor tu mają. Ale jeszcze chciałem wam pokazać jedną rzecz, bo jest tutaj taki domek jeszcze, zaraz obok nas. No jest miejsce na ognisko, dużo drewna, ale zobaczcie, jest taki domek i wisi tu klucz. I oczywiście nie wchodzimy, nie róbcie tego. Mamy tu kuchnię, można sobie coś ugotować, obejrzeć serial. Tu jest taka łazienka, kanapa, żeby oczywiście odpocząć, i wchodzimy na górę, bo chcę wam jeszcze pokazać, jak to wygląda na górze. Ale te schody są strome i skrzypiące, jak w jakimś horrorze. Proszę, tak wygląda ten domek na górze. Jeszcze jedna rzecz. Natalia mnie woła i mówi: kochanie, tu jest kuchnia. To idziemy obejrzeć kuchnię, jak jest. O, proszę, zobaczcie. Mogę ci herbatkę zrobić. Możesz mi herbatę zrobić? No. Fajnie. No faktycznie, jest kuchnia. Tu też jest prysznic. A co, w lodówce coś? Nie no, typowo prawie jak w Azji, powietrze. A to co jest? Sauna. Chyba tak, ale nie idzie otworzyć. A nie. Idzie otworzyć, co nie idzie. Wszystko idzie. Faktycznie sauna jest nawet. Miejsce Zen. zen. Od Zenka. A tu co jest, jakaś mapa lokalna? To co, jeszcze coś przy okazji jest? Coś o czymś nie wiemy? Tam jest ciemno. Chociaż przejdziemy się może tu, w tą mańkę. O. Nie, tu jest raczej wejście jakieś. Dobra, tam jakaś muzyka grała, może tam ktoś jest. Tam ogólnie piece jakieś były. To kotłownia jest. A tu? Tu jest zamknięte. A tu co mamy? Kantorek ze szmatami. No to co? To by było chyba na tyle, nie? Do pokazania. No to co tu jeszcze jest? Pokój 7, szczęśliwa. Pod tym numerem mieszkam w Polsce. I Natalia. Taki większy prysznic w sumie tu jest. No, duży stolik. Ale tutaj też ktoś był. No jakby co? To nas tu nie było. My mamy swoją 5 szczęśliwą. A zajrzyjmy jeszcze może do 6. Jak już wchodzimy wszędzie, to wszędzie. O, tutaj też jest nieużywane. No nam nie trzeba telewizora. Spoko, super, naprawdę dobra miejscówka. Dzień dobry, witamy dnia następnego. Pogoda dzisiaj kreuje się w ten oto sposób. 12-13 stopni mniej więcej jest teraz. Jeszcze delikatnie kropi, no czekaliśmy aż przestanie padać, jest koło godziny 12, a mamy dzisiaj do przejechania tak około między 50-60 km w sumie. I chciałem wam pokazać jeszcze jedną tutaj rzecz. Przerobiłem trochę tutaj, przerobiłem bagażnik. Przesunąłem sobie te przedłużki takie, żeby torba się zapinała właśnie do tych plastików tutaj lepiej, i teraz to właśnie fajnie działa. I Natalii zrobiłem też to samo, żeby tutaj te torby się nie ocierały około. Jesteśmy gotowi, jesteśmy w ciuchach tutaj przeciwdeszczowych, jak widać, także zbieramy się i ruszamy dalej w drogę. Ciekawe, jaka przygoda dzisiaj nam się przydarzy. Przerwa, 15 km przejechane, czas na bagietę. Ile taka bagieta? A euro 10. No i co? Ciekawe, jak ta maszyna działa. Wrzucamy.
No właśnie ciekawy sam jestem. Ktoś chyba przywozi to tutaj do środka, bo z boku mamy machinę, co pizzę wypieka. Jest? Tutaj w takiej małej... Sezamie, otwórz się. I co, wysunie ją? Ty, wysuwa ją i to bez papiera jest. O Także w kurde. drogę nie zabierzemy. No mów drogę. Haha! Za euro 10. Co, chrupka? No, fajna. Ty, Ja czekaj, trzymaj. Trzymaj ją, żeby nie uciekła. Dobra. Świeże, wypiekane rano chyba. I przywiezione tutaj. Super. No. Za euro 10? To może bym jedną bułkę w Irlandii kupił, nawet nie. No może bym kupił. Dobra, zajadamy. Napoimy się. A co tu jeszcze jest? Jest tu jeszcze maszyna, żeby kupić sobie coś do picia. Ja się poratuję kolą. Mam ochotę na Coca-Colę, tak sobie wypić trochę cukru. Ta maszyna z pizzą jest jeszcze spoko. No maszyna z pizzą jest spoko. O, co mają do wyboru? Ile to kosztuje, możemy sprawdzić. Zobaczcie. Średnio takie 10,80, 10,90 mniej więcej za pizzę. Jeszcze jak będziemy mieli okazję, to sobie taką pizzę stestujemy na pewno. Oho, jest jakaś blokada. Przejechaliśmy przed chwilą znak, że droga zablokowana, nie ma przejazdu. No ale co, z jednej albo z drugiej strony muszą jakoś cholera dojechać, nie? Także albo się przebijemy, tutaj widzę za kontenerem z rowerami, bo autem pewnie nie ma jak, no na 100% nie ma jak. A my, oczywiście, że damy radę, co my nie damy rady? Zobaczcie, jak elegancko zaraz się przebijemy tędy, ale tam dziura jest. Dobra, trzeba się zatrzymać. Przebiliśmy się przez pierwszą blokadę, ziomek nas puścił koparką. Jedziemy dalej, ale tam widzę, jest druga blokada i trzeba się też będzie przedrzeć. Jest i blokada i przedzieramy się taką oto właśnie drogą. Elegancko. No samochodem tędy byśmy nie dali rady. Trzeba by było zapierdzielać naokoło, ale wiadomo, autem inaczej. A na rowerach też fajnie. O, panowie już na nas czekają. Wyłączam kamerę, bo pod górkę nie podciągnę. Wjeżdżamy do jakiejś wichury i tutaj mamy gdzieś zaplanowaną przerwę. Robimy takie skoki dzisiaj. 4 skoki mniej więcej po 15 km. Także jak mówiłem na początku odcinka, między 50-60 km dzisiaj. No i zaraz tu stajemy, popatrzymy, a może jakiś magazyn, może jakiś sklep jest. No bo trzeba zakupić wodę. Woda nam się kończy. O, lokalni mieszkańcy. Zmachałem się. Nie jest tak łatwo, ale jest fajnie. Natalia gdzieś tam jedzie z tyłu za mną. Jeszcze jej nie widać, ale zaraz się wyłoni. Natalia kręci odważnie. Jestem z niej, z siebie, z nas. Jestem bardzo dumny. Dajemy radę. Jest i mój skarb idzie. Pcha pod górkę. Zmęczona? Robimy przerwę. Pytałem się gościa, to nie ma tutaj nic. Żadnego sklepu, ale odpocząć możemy. Mamy jeszcze jakąś tam delikatną rezerwę wody. Zaraz sobie zrobimy może RG. Doładujemy się witaminowo. Ja chciałem wam coś pokazać. Zobaczcie. Czołg taki. Przypomniała mi się taka anegdota na temat właśnie francuskich czołgów. Ile biegów ma francuski czołg? Ha, 1 do przodu i ze 4 do tyłu. A po co we francuskim czołgu jest lusterko wsteczne? A po to, żeby było widać pole bitwy. A co my tu mamy jeszcze? Taki sprzęt. A myślałem, że tu brama jest dalszy ten odcinek tego tutaj czegoś. A to otwarte jest? Nie, zamknięte. W środku też nawet fotel wyjęli.
Są numery amerykańskie. Proszę. Kto wie, co to za wóz dokładnie, proszę pisać w komentarzach. A ja sobie w sumie wrócę tędy, jak przylazłem, bo tam też było ciasno. No to co? Odpoczniemy chwilę, a później kolejne 15 km. No muszę powiedzieć naprawdę, te francuskie wioski, takie przejazdówki, one nic nie mają. Nawet wody nie ma gdzie kupić. Jak człowiek nie ma wody, no to jest kiepsko. A może wejdę tutaj gdzieś na podwórko, się kogoś zapytam, może mają wodę. Witaminy przygotowane, jak załatwiałem nam wodę. I co? Można? Można. Po prostu pani podjechała, akurat jak byłem na zewnątrz jej mieszkania, i zapytałem, czy ma pani wodę jakąś dla pielgrzymów. I przyniosła, ku mojemu szczęściu, zadowoleniu, przyniosła 2 gazowane. Kolejna przerwa. Jesteśmy zrypani dosyć dobrze. Musieliśmy wdrapać się na taką górę. Jak widzicie, za nami jest miasto tam w dole, a droga jest taka polna i tam były takie kamienie przerypane, trzeba było pchać praktycznie chyba, nie wiem, z kilometr, może do 1,5 maksymalnie, coś takiego. A droga w drugą stronę jest taka, jak widzicie, za mną. I robimy robimy przerwę na coś do jedzenia. Zaraz wam pokażę, co mamy. Tylko muszę to wyjąć z wora. A mamy coś takiego, proszę państwa. I to jeszcze zostało nam ze śniadania. Dostaliśmy dzisiaj śniadanie właśnie w tym miejscu, gdzie byliśmy. Pani naprawdę mega miła, pozdrawiamy serdecznie panią Marie i Jean-Luc'a, męża. Naprawdę mega fajna miejscówka, bardzo dobre śniadanie. Bagieta, różnego rodzaju dżemy, do tego jakieś masło, kawa, trochę sera. No, Francja, nie? No i jeszcze coś takiego, ale tego już nie daliśmy rady wcisnąć, więc wzięliśmy to ze sobą. Próbujemy, co to takiego jest. Jakieś nadzieje nie ma? Nie wiem, że ser czasem. Możliwe. Zaraz znajdziemy. Ogólnie buła jest na słodko i ma jakieś takie nadzienie w środku, ale chyba to jest jakiś słodki ser. Jak wszystko serowe w tym kraju. Życzę wam smacznego. Jak coś jecie, pewnie kolację, jak ten odcinek tutaj wychodzi. A my za chwilę po przerwie udajemy się w dalszą drogę. Zostało do celu na dziś chyba jakieś 20 km, coś takiego. Wczoraj wytyczyłem miejscówkę, gdzie się zatrzymamy. No jeszcze nie rezerwowaliśmy nic. Po prostu przyjeżdżamy i pytamy, jest? To bierzemy. Nie ma? To też bierzemy. Chciałem wam pokazać, jaką drogą idziemy. No nie jedziemy, tylko idziemy. Tu trzeba mega uważać, bo jest ślisko. Te kamienie są takie podle śliskie. Ja jeszcze tutaj hamuję jedną ręką. Jak się idzie po kamieniach? No, trzeba uważać, naprawdę. A jeszcze chyba nawigacja tu pokazuje, że zostało chyba z 2 km takiej drogi. No trudno się mówi. Ale dojdziemy do asfaltu i będziemy cisnąć. Zbliżamy się do miejsca docelowego. Zostało 7,5 km. Dzisiaj miejscowość Bar-de-Luc i tam hotel. Ciekawe, czy będą pokoje. Mamy taką szczerą nadzieję, że będą. Jedziemy wzdłuż takiego właśnie kanału, który biegnie aż do samego miasta. Do samej miejscóweczki, przy której teoretycznie będziemy. Leci właśnie ten kanał. Nabiorę prędkości pod górkę. Żeby nic nie jechało? Nie, nic nie jedzie. I elegancko. I dalej. Woohoo! Jazda! Natalia tam z tyłu ciśnie, a ja się tu dobrze bawię. Ostatnie kilometry na dzisiaj. Jestem tak szczęśliwy, a boli mnie dupa już od siodełka trochę i wypadałoby skończyć na dzisiaj. I tak zrobimy. I znajdziemy sobie coś pysznego na właśnie kolację.
bo nam się należy. No to jesteśmy u celu. Ibis Budget Hotels Bardluk. A teraz pokażę wam, jak wygląda rower. Torbą się trochę dostało. Bagażnik. Zobaczcie, jak opony wyglądają. A tutaj od dołu tyle syfu dostał. Ale nie przejmuj się, Fabian, ja go umyję. Dobra, bierę telefon, odkręcam i wchodzimy pytać się o nocleg, ile to kosztuje. Wchodzimy, pokój dzisiaj 322. Na kwaterę włazimy. Zobaczcie, mamy takie łóżko podwójne. Kącik laptopowy do pracy jest. Telewizor też się znalazł. Zaraz sobie tutaj odkluczymy, żeby trochę światła było. Mały, ale jest. Wygodnie. Prysznic. Taka oto kabina. Trochę jak na statku to wygląda. I tu jeszcze mamy toaletę. Chodź, musisz to zobaczyć. Się śmieję, że to trochę jak na statku wygląda. No rzeczywiście. Taki klimacik niebieski, nie? No. Ja nie mogę, jak statek kosmiczny. No, ja się śmiałem, że to jest kabina na statku. Jak płynąłem kiedyś do Irlandii, to mieliśmy, bo Sylwester też płynął, to mieliśmy taką właśnie kabinę. Ojej. Ciekawe, co? Dobra, to co? Rozkładamy graty i idziemy coś zjeść. Idziemy zjeść kolację do azjatyckiej knajpy. Gdzieś tutaj mówili, jest wejście. Tu jest nasz hotel. Pani mówiła, wyjdźcie se tędy i zaraz tu dojdziecie. Wysłała nas jakimiś zakamarkami. A może przez kuchnię pójdziemy? Nie, na pewno jest tu gdzieś wejście, zaraz gdzieś z boku. Chińszczyznę serwują i ma być do wyboru, do koloru buffet. Tak zwany all you can eat. Czyli tyle, ile jesteś w stanie zjeść. O, tu jest wejście. Zaraz ogarniemy temat. Tak? Tu jest wejście? Tu jest wejście. Jest. Otwarte. Proszę. Zapraszamy. Zaraz pokażemy. Zaczniemy może z tej strony. A i nawet churros tu się znalazło gdzieś. Ziemniaki, krewetki. O, żarcie morskie też jest. Przejdziemy sobie z drugiej strony. Ulala, patrzcie jaki kawał łososia. Naprawdę jestem zachwycony, że tak tego tutaj wiele jest. Zobaczcie, jakieś kurczaki, onion ringsy, no i oczywiście jakieś sajgonki, frytki nawet są. O, ty dzisiaj chciałeś frytki. Tak, ale jeżeli jesteśmy w chińskiej knajpie, to zamówię sobie jakiś makaron, znaczy zamówię, nałożę po prostu. I sushi, coś proszę bardzo dla Krzysztofa i dla pani prezes. Wiadomo, o kim mowa, tylko oni wiedzą. Dyrektor od tapowania tak zwany. O, można sobie nawet steki smażyć. Dużo warzyw. Desery też są. Zobaczcie, lody. Wybór ciast. Jakieś tam ciasteczka. O, tutaj surowe mięsa chyba na shabu może. Tak mi się coś zdaje. Sałatka warzywna, świąteczna nawet się znalazła. A tu co jest? A, też jakieś desery. Creme brulee, tiramisu. Owoce. Taka podstawa. No i coś dla najmłodszych. Ile to kosztuje? 13,90 w tygodniu i chyba 20,90 na weekendy i święta. Także spoko cena, 13,90. To siadamy, wybieramy. Nałożyłem sobie taką włuchtę, można powiedzieć. Tutaj mamy kurczaka. Polałem sobie ostrym sosem chili. Wołowinę z jakąś cebulą zasmażaną. Pieczarki. I do tego mamy makaron z warzywami, który polałem ostrym sosem.
Myślę, że za chwilę jak zjem to, nałożę sobie coś jeszcze. Po dzisiejszym dniu myślę, że należy nam się po prostu taka duża, fajna kolacja. Tyle kalorii było spalonych, że warto teraz porządnie sobie zjeść zasłużone. Ciekawe, co Natalia wzięła. To ja mówię, że nałożyłem sobie wuchtę jedzenia, a Natalia wzięła, patrzcie, dwie pieczarki, do tego dwie takie cebulonki małe, To są tutaj kanary. jakiś tam ser, do tego mamy takie, No właśnie to nie wiedziałam, to jest co smażony ziemniak, coś jak nasz placek taki. Zastanawiam się, co z A mięsem. to? Pani powiedziała, że to jest wegetariańskie. Aha, coś wegetariańskiego i jakieś jeszcze zimnioki. To smacznego, bo wiem, że na pewno będziesz chciała wcisnąć jakiś deser. To zdróweczko za udany dzień, oby takich więcej. Ziomeczki, my już po kolacji, naprawdę było pyszne. Do wyboru mieliśmy tutaj z tyłu jest jeszcze jakiś buffalo, jak to się nazywa? Buffalo Grill, czyli jakieś amerykańskie żarło, ale z zamiłowania do Azji poszliśmy do Hinola dzisiaj. Hinol we Francji jest bardzo dobry, przynajmniej w tym miejscu, w miejscowości Bar-le-Duc. Słuchajcie, mamy nadzieję, że odcineczek się podobał. Jesteśmy tak dosyć dzisiaj zmęczeni. 60 km zrobione. Napomnę jeszcze, ile kosztuje nas tutaj właśnie ten hotel. Ten otóż hotel kosztuje 69 tam euro z groszem, 69,70 czy coś takiego wyszło. I jak na te warunki francuskie, cenowo jest spoko, jakościowo też jest spoko. I co, idę na górę, zabieram się za składanie tegoż oto odcinka i do miłego zobaczenia, dziękujemy i zapraszamy serdecznie na następne odcinki. Wszystkiego dobrego, na razie, trzymajcie się i tradycyjne ciao!